skłotowaniu jako o sposobie mieszkania, sposobie życia dowiedziałem się już parę lat temu, kiedy trafiłem na warszawski skład Elba. Bardzo mi się spodobało to, jak ludzie tam żyli i jak organizowali sobie wszystkie rzeczy, jak tworzyli razem pewną społeczność. Strasznie mi się to podobało i przez jakiś czas chodziło mi po głowie mieszkanie na skłocie. Z ludźmi z Elby specjalnie się nie zżyłem nigdy. Znaczy, nigdy nie poczułem, że to jest miejsce dla mnie tak naprawdę. Jednym z minusów mieszkania na składzie samemu jest to, że trzeba dużo czasu poświęcać na różne rzeczy. Taka codzienna egzystencja jest związana z tym, że trzeba sobie zorganizować wodę do mycia się, trzeba, jeżeli jest zimno, trzeba napalić w jakiejś kozie. Generalnie pewne rzeczy są dużo prostsze, kiedy człowiek mieszka w bloku. To, że nie ma tutaj prądu, to też jest troszeczkę uciążliwe. No, trzeba co jakiś czas pójść gdzieś, naładować telefon, naładować laptopa. Dużo czasu spędzam na uczelni tak naprawdę i tam głównie pracuję i uczę się. Więc dużo czasu idzie na jakieś takie rzeczy po prostu codzienne. Na zdobywanie drewna do palenia na przykład teraz, kiedy jest zimno. Jeżeli chodzi o wodę, latem jesienią wodę mam po prostu z deszczu. Zbieram deszczówkę do wiader. Zimą jest trochę gorzej, bo trzeba po prostu topić śnieg, który pada. Wodę do picia mam ze studzienki oligoceńskiej. Muszę raz na parę tygodni pojechać do studzienki. Zwykle biorę kogoś z samochodem i jedziemy ze zbiornikami, tak żeby mi tej wody starczyło na jak najdłużej. Gaz jest po prostu z butli gazowej. Na Żelaznej znalazłem kuchnię gazową, która okazała się działającą kuchnią gazową. Nie wybuchła nam przy pierwszym odpaleniu. Wegetarianinem jestem już od bardzo dawna, weganinem jestem w sumie od paru miesięcy. Teraz jest to głównie związane z takim sprzeciwem w stosunku do wykorzystywania zwierząt w dużych zakładach przemysłowych, gdzie pożywienie jest produkowane na dużą skalę bez przejmowania się w ogóle tym, w jakich warunkach żyją zwierzęta i tym, że ich życie jest wypełnione cierpieniem od samego początku do końca i nie mają, w dużym stopniu nie mają żadnej możliwości realizowania się w taki sposób, w jaki zwierzęta w naturalnych warunkach się realizują. Z gotowaniem to nie jest zbyt duży problem. Jedzenie biorę teraz głównie z warszawskiej kooperatywy spożywczej. Tam się w zasadzie zaopatruję raz na 2 tygodnie porcję warzyw i owoców na jakiś czas. Kooperatywa jest taką inicjatywą związaną z zdobywaniem tanich warzyw i owoców, kupowaniem warzyw i owoców gospodarstw ekologicznych. Chwilowo głównie te rzeczy, które kupujemy, pochodzą z Bronisz. Docelowo chcemy, żeby rzeczy, które są kupowane w największych ilościach, pochodziły z gospodarstw ekologicznych, od jakichś indywidualnych dostawców, z którymi będziemy mogli nawiązać kontakt. Generalnie w kooperatywie chodzi o to, żeby można było w miarę tanio kupować warzywa i owoce, pominięciem pośredników w jak największym stopniu. Także można było te rzeczy kupować bezpośrednio u rolników, bezpośrednio w gospodarstwach. Cóż teraz? No właśnie.
Działa to tak, że raz na 2 tygodnie dwie, trzy osoby jadą na Bronisze i robią zakupy. Później po przewiezieniu tych zakupów kilka osób jest odpowiedzialnych za rozważenie tego, za podzielenie warzyw i owoców pomiędzy ludźmi, którzy dokonali zamówień. I wieczorem można przyjść do kooperatywy i odebrać te swoje zamówienie i są osoby, które są odpowiedzialne za zbieranie pieniędzy. Jest ktoś odpowiedzialny za sprzątanie po całym dniu. Więc działa tak, że ludzie się zmieniają na różnych stanowiskach i pełnią różne funkcje. Także kooperatywa po prostu funkcjonuje bez żadnego lidera i wszyscy są na równi w tej inicjatywie. Ewentualne adnotacje, czego tam masz więcej albo mniej? Nie, no wszystko tak jak było tylko. Tam na twoim nie ma żadnych... Zresztą jak obserwowałem składy różne w Warszawie, w Poznaniu, to że mi się strasznie podobało to, że jest tyle ludzi, że ludzie tak żyją razem ze sobą i że tworzą coś takiego wspólnego, że to nie jest tylko takie mieszkanie w jednym miejscu, ale tworzenie czegoś razem po prostu. I bycie razem po prostu przez masę czasu. I wydawało mi się, że po prostu ludzie są bardzo blisko siebie w takich miejscach. Ze względu na to, że tam mieszkają, ze względu na to, że po prostu jest taki inny sposób na życie i troszeczkę tworzę jakąś taką zamkniętą grupę. Mają jakieś takie różne sprawy, którymi muszą się razem zajmować. Nie wiem, jakoś tam muszą dbać o ten teren, rozwiązywać jakieś problemy z urzędnikami albo z ludźmi prywatnymi. No i tak zawsze mi się to podobało na składach. Generalnie robienie imprezy w sobotę i ogłaszanie tego w środę to był zły pomysł. Jeszcze jedna świeczka, nie zapalić? Dziwnie trochę, bo... Nie no, w sumie słusznie. Widać, w dużym mieście impreza sobotnia ma dużą konkurencję i trzeba takie rzeczy planować, nie wiem, chyba z miesiąc wcześniej po prostu i ludziom mówić, żeby ktoś przyszedł w ogóle. No. Potem słuchajcie, jak się wykręca połowa ludzi, bo coś tam im wypadło i tam. No i takie słabe to jest trochę, bo wszyscy mówią, że mają już coś tam na sobotę, że te 3 imprezy na krzyż, a ja w zasadzie siedzę sobie tutaj na relacjach sam i nie wiem trochę o co kaman, bo jakoś nie imprezujemy razem, spotykamy się na tych sambach, na jakichś tam akcjach. No co jakiś czas się trafi tam jakieś imprezy, rzadko, ale rzadko w sumie. Wszyscy moi znajomi mają jakieś inne imprezy, a ja siedzę sam w domu. I nie wiem, do mnie jakoś żadne zaproszenia nie doszły, a ludzie mają kilka do wyboru i dziwnie się z tym czuję trochę w sumie. Już się otwieram. Co za pajac. Szkoda, że nie pojechałeś. Szkoda. To jest twoja koza, to jest pożyczona, czy kupiłeś? Nie, to jest kupiona.
No bo ja ostatnio stwierdziłam, że cierpię na brak pracowni, bo chciałam pestki próbować i jak powiedziałam, Pestki? że... No, bo ja robię biżuterię z pestek. I jak zobaczyli mnie z moim takim do tarcia, ścierania, no nie wiem jak to się nazywa, takie coś. Tarka. No, taka tarka. To wygonili mnie, powiedzieli, że mam to robić na balkonie, co miało być kurzy i tak dalej, i tak dalej. No, że ja sobie posprzątałam, że nie mam problemu. No, dlatego kiedyś usłyszałam, że w ogóle Polska jest słabym krajem na skutowanie, bo to jest... Dziś mi się to zimno. Wiesz, no zobaczymy. Ja nam się póki co nie wyprowadzę, nie mam zamiaru. Od początku żyję z taką myślą, że nie wiadomo właściwie jak długo tutaj zostanę i kiedy będę musiał się stąd wyprowadzić, kiedy mnie ktoś stąd wyrzuci. Więc staram się nie robić za dużo naraz, żeby nie poświęcić za dużo czasu i energii na coś, z czego później nie będę mógł skorzystać, bo będę musiał się wyprowadzić. Remont dachu byłby trochę większą imprezą. Trzeba byłoby włożyć i dużo czasu i pieniędzy na to, żeby go doprowadzić do takiego stanu, żeby wytrzymał przez, nie wiem, rok czy 2. I możliwe, że nie byłoby warto tego robić. Czasami ludzie się mnie pytają, czy się nie boję mieszkać tutaj samemu na Żelaznej. I to jest tak, że generalnie jest tutaj w miarę bezpiecznie. Sam ten obiekt jest dosyć bezpiecznie, dosyć dobrze ulokowany, bo z 3 stron w zasadzie jestem otoczony wysokimi kamienicami. Od ulicy jest taki wysoki mur betonowy i w zasadzie trudno jest się przedrzeć tutaj do środka. To było tak, że szukałem nowego mieszkania, bo chciałem się przeprowadzić bliżej pracy. Pewnego razu poznałem pewnego człowieka, który miał taki pomysł na skłotowanie jakiegoś obiektu, wyprowadzenie się z domu i zamieszkanie w jakimś pustostanie. Dogadaliśmy się razem, że możemy razem czegoś poszukać.
I niedługo po tym spotkaniu zaczęliśmy oglądać różne miejsca w Warszawie, zaczęliśmy jeździć po mieście, robić zdjęcia różnych pustostanów i w końcu trafiliśmy na starą stację transformatorową na ulicy Żelaznej. To miejsce nam przypadło do gustu na tyle, że postanowiliśmy się tam wprowadzić. Mieszkanie na Żelaznej miało jeden duży plus, mianowicie było to mieszkanie za darmo i pozwoliło mi się to w dużym stopniu uniezależnić od przepływu gotówki, od regularnego przepływu gotówki i pozwoliło mi to też zaoszczędzić trochę pieniędzy. Jeszcze wtedy pracowałem w pewnej korporacji jako programista, więc koszty utrzymania miałem dosyć niewielkie. W tym momencie musiałem płacić za szkołę, trochę za jakieś inne rzeczy. Po paru miesiącach odszedłem z tej pracy. To było związane trochę z nudą, trochę z chęcią spróbowania czegoś nowego, po prostu taką potrzebą zmiany. Były też pewne rzeczy, które mi nie odpowiadały po prostu w tej pracy, w tej firmie. Bardzo ważny element. Integracja jest bardzo ważnym elementem wszystkiego. A integracja kosztuje. Szczególnie studencka. Studenctwo bardzo kosztuje dużo. A po studenckiej głównie boli głowa. Kilka dni temu zadzwonił do mnie właściciel i powiedział, że mam się wyprowadzić stąd. Powiedział, że dowiedział się od sąsiadów, że z tego terenu wydobywa się jakiś dym i że był jakiś pożar i w związku z tym, że nie będę mógł tutaj mieszkać. Ja mu powiedziałem, że tutaj się nic nie dzieje generalnie, że jest cisza, spokój, że nie było żadnego wybuchu. No widocznie od palenia w kozie trochę więcej dymu wyszło przez dach niż trzeba i ktoś się zaniepokoił i komuś wyglądało to podejrzanie na tyle, że zadzwonił do niego i powiedział, że coś się pali. Z jednej strony czuję pewną ulgę związaną z tą wyprowadzką, bo życie tutaj samemu na tym składzie nie było takie proste, jak mi się wydawało na początku. Na dużo rzeczy trzeba było zadbać samemu i poświęcić dużo czasu na różne rzeczy. I było to trochę uciążliwe pod niektórymi względami, jeżeli chodzi o ten przeciekający dach na przykład, zdobywanie wody, takie proste rzeczy, które człowiek ma normalnie. Tutaj musiałem trochę więcej czasu poświęcić na nie i nie były takie proste. No i też trochę takie życie w ciągłej niepewności, że właściwie nie wiadomo jak długo tutaj zostanę i często jak wracałem do domu, to się zastanawiałem się, czy jeszcze wejdę, czy może ktoś wymienił zamki, albo czy może ktoś będzie chciał mnie wyrzucić stąd. Nie było zbyt dużo takich kłopotów tak naprawdę, ale zawsze żyłem z taką świadomością, że nie wiadomo jak długo to potrwa i czy coś nie wydarzy. To z jednej strony, a z drugiej strony to była ciekawa przygoda z Żelazną. I było to bardzo fajne doświadczenie życia tak w centrum miasta, ale gdzieś z boku wszystkiego. Poza jakąś taką normalnością. No nawet te słoneczniki Van Gogha.